Cześć, jest bardzo wcześnie rano, koło mnie siedzi ktoś dla mnie bardzo ważny. Dzisiaj jest też bardzo ważny dla nas dzień. Jestem strasznie podekscytowana. Zaraz Wam powiemy, o co chodzi. Jest dzisiaj strasznie deszczowy dzień, ale dzisiaj jedziemy z Big Masiem do weterynarza. Jedziemy na prześwietlenie. Od dłuższego czasu chciałam mu zrobić takiego X-raya, ale żaden weterynarz nie chciał się podjąć. W końcu odwiedziłam swoją panią doktor z moim kotem i ona zgodziła się nam zrobić takie prześwietlenie. Zresztą to jest naprawdę nasz anioł i wszystkie nasze zwierzęta, 2 psy i kota też również do niej przypisałam, bo bardzo podoba mi się jej podejście do zwierząt i takie holistyczne trochę bardziej podejście, nie żeby od razu dawać leki, tylko właśnie żeby się zająć całym organizmem, może czasem wzmocnić odporność i tak dalej. No i też zagadałam ostatnio, czy mogłaby wykonać takie prześwietlenie u ryby. Powiedziała, że na rybach się nie zna, za co oczywiście też szacun, bo niektórzy się ogłaszają ekspertami, a nimi nie są. No ale mówię, dobra, no to tylko wystarczy mi obrazek, żebym nie musiała z tą rybą jeździć przez całą Irlandię i potem mogę go dalej z tym konsultować, jeśli to nie będzie nic oczywistego. Zgodziła się i co więcej zgodziła się to zrobić przed godzinami swojej pracy zupełnie za darmo, dlatego tak wcześnie dzisiaj wyruszamy i jedziemy zobaczyć, co tam w środku siedzi. Dojechaliśmy z Big Masiem na miejsce, słuchajcie, zapakowanie go było dosyć trudne. Dałam mu podwójny worek, ciepłą wodę, siedzi w wiadrze, oprócz tego ten worek, wiadro też ma ciepłą wodę, nie wiem ile będziemy potrzebować wody do badań, ale też oni są w ogrzewanym akwarium, bo jego metabolizm tak lepiej pracuje i troszkę lepiej pływa, więc nagrzałam strasznie auto, jest tutaj bardzo gorąco, nie chcę, żeby ta woda szybko się wychłodziła. Liczę, że cała operacja nam zajmie między 2 a 3 godziny, więc to już całkiem sporo, żeby woda mogła się ochłodzić. Pokażę Wam go tutaj, siedzi ze mną, czekamy, jest przed otwarciem jeszcze kliniki, nikogo nie ma, przyjechaliśmy za wcześnie, ale nasze miasto nazywa się Cork i tak właśnie słynie z tego, że są straszne korki rano, zwłaszcza, że ja mieszkam na takim półwyspie jakby, czy wyspie i tam dojazd i wyjazd z niej zajmuje trochę czasu. Tak naprawdę to ta klinika, jakby miała łódkę, to w 5 minut jestem, ale musiałam objechać całą ten półwysep, więc trochę mi to zajęło. Jesteśmy przed kliniką Sunbeam. Tutaj przyjmuje pani doktor Polka, która jest bardzo fajna i tak jak mówiłam, bardzo ją polecam do psów i kotów. Na innych egzotycznych zwierzętach się może nie aż tak bardzo znam, natomiast jak widzicie chciała nam pomóc. Wiem, że wszyscy Polacy tu przychodzą też i czasami fajne ploteczki są, bo czasami zdarzają się jakieś opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów, co też jest oczywiście zrozumiałe. Niektórzy przychodzą z bardziej złożonymi problemami niż takie 15-minutówki, więc tutaj też grupa Polaków zawsze dyskutuje, pieski się obwąchują i jest bardzo miło. Dla wszystkich, którzy oglądają nas pierwszy raz, jak już czekam, to mogę opowiedzieć troszkę o historii Big Maca. Otóż jak kupowałam akwarium, ono było wystawione na sprzedaż z kilkunastoma, jeśli nie kilkudziesięcioma różnymi rybami, które do siebie tak średnio, szczerze mówiąc, pasowały. Dużo drapieżników, jakieś ryby tropikalne. Żółw tam był, który miał taką dziwną wyspę, taką bardzo pionową, jakby no nie wiem, jak on tam miał wyjść. No i w każdym razie i był opisany, że jako jedyny chyba za darmo ryba beznadziejna, bezużyteczna. Nawet nie było to napisane, że to jest welon czy tam goldfish, tylko właśnie, że ma ryba o ogonie welona. O, coś takiego. No to mówię, dobra, no to przywieźmy go, jak masz go wyrzucić czy coś. No to dobra. No ale jak on przyjechał w takim przemysłowym pudełku po lodach, zobaczyłam, że jest ogromny, że nigdy w życiu nie widziałam tak wielkiej ryby. To jeszcze jest przekochany. Wprawdzie bardzo długo mu zajęło, żeby dojść do stanu psychicznego takiego, żeby pływać po akwarium. On raczej chował się po kątach albo całymi dniami siedział i wyglądał przez okno, naprawdę. Miał obgryzione płetwy i dopiero po jakimś czasie mogliśmy zobaczyć, ile tak naprawdę było tego obgryzione. I nie wiem, czy to zrobił ryby, czy żółw. W każdym razie do dzisiaj ma straszne blizny tam, gdzie to mu poodrastało. I tak naprawdę jego długi ogon jest też jego przekleństwem teraz, bo jest po prostu bardzo ciężki. I tak samo jak było z Guinnessem, tak jest z Big Maciem, że ten jego ogon działa tak jakby żagiel. Więc jakikolwiek prąd wody łapie, a że Big Mac lubi się przekręcić do góry brzuchem, to już potem tak jest bardzo męczące dla niego pływanie. Big Mac od samego początku wykazywał problemy z pęcherzem pławnym. Z tego co pamiętam, to nawet wspominałam o nich na pierwszych filmach. Wprawdzie większość czasu on wtedy albo dryfował przy tafli wody, a przekręcał się tak sporadycznie, jak się przeżar. Później miał kilka takich epizodów, gdzie kompletnie tracił kontrolę nad swoim ciałem, ale kąpiele w soli Epsom zawsze nam pomagały. Chociaż on od bardzo długiego czasu po jedzeniu właśnie siedział
na tafli wody, próbował zaczerpnąć powietrze, co też jest objawem problemów z pęcherzem pławnym, bo tak właśnie ryby sobie kompensują tak jakby ten ucisk i też przy tym niestety połykają duże ilości powietrza, więc jego kupy były bardzo często z bąbelkami. Po takich akcjach, kiedy on siedział na tafli i próbował zaczerpnąć powietrza, niestety, ale potem coraz częściej zaczął dryfować. Ryby od samego początku w tym dużym akwarium były trzymane na diecie, nie było tam podawanych żadnych granulatów, ewentualnie no raz na ruski rok, ale raczej nie. Bo na samym początku tutaj była też Oranda Milkshake, która była właśnie straszną taką fluterką, jak ja mówię, czyli właśnie pływała sobie do góry brzuchem. Ich dieta była taka, że 5 razy w tygodniu na śniadanie mieli troszkę jedzenia żelowego Repashy Super Gold i 2 razy w tygodniu mieli robaczki mrożone, różne robaczki. Na początku dawałam ochotkę, później z niej zrezygnowałam. Ogólnie to jest Daphnia, Artemia, larwy komara czarnego i różne inne miksy. Naprawdę mam całą zamrażarkę, całą półkę mają swoją i tam mają przeróżne rzeczy. A wieczorem mieli zazwyczaj warzywa lub owoce. W lecie czasami dostawali na przykład w ciągu dnia jakiegoś owoca, jak ktoś coś jadł, to oczywiście żebrali, a wieczorem mieli jakieś zielone liście, brokuły, groszek i tak dalej. Tak mniej więcej wygląda ich dieta i to przez długi czas faktycznie służyło Big Macowi, że on przez 98% czy tam 95% czasu był ok. Tak gdzieś koło maja zauważyłam, że nawet zmieniła mu się budowa ciała przez ten ogon, tak jakby te mięśnie, które utrzymują ogon, tak jakby poszły na dół. Ten ogon zaczął mu się robić ciężki, było mu coraz gorzej pływać. No niewątpliwie też tutaj jego wiek odgrywa rolę. Może on mieć nawet 12 lat, bo z tego co poprzedni właściciel mówił, że on też go dostał z tym akwarium i że to jest jedna z pierwszych ryb, która zamieszkiwała to akwarium. Akwarium było robione na zamówienie i nie wiem jakiej jest firmy, ale ma wygrawerowaną datę i było robione 12 lat temu, więc może nawet ma tyle, a kto wie, może więcej, a może mniej. W każdym razie tak gdzieś około maja Big Mac zaczął coraz gorzej pływać, coraz częściej dryfować, no i oczywiście robiłam kąpiele w soli Epsom, starałam się robić jakieś delikatne masaże brzucha i tak dalej, ale niestety to wszystko obstawiałam, że wynika z tego, że po każdym posiłku, nawet czy zje mało, czy nie, musi zaczerpnąć to powietrze z tafli, za dużo powietrza łyka i tak dalej. No a teraz już ostatnimi tygodniami, tak gdzieś koniec lipca myślę, on bardzo dużą część dnia spędzał do góry brzuchem, tak też spał w nocy, ja mam obsesję w ogóle na punkcie swoich ryb i w nocy też kilka razy sprawdzam, co oni robią. No i niestety Big Mac odpoczywał sobie, zawsze szukał jakiegoś cichszego kąta bez prądu wody, żeby tam sobie odpocząć. No i mam w zanadrzu metodę, która jest starą japońską metodą leczenia pęcherza pławnego i lekkiej początkowej posocznicy. Natomiast nie chciałam eksperymentować z kilku powodów na Big Macu. Szukałam modeli, na których można byłoby poeksperymentować, oczywiście pod kontrolą i bez żadnej tam przemocy testów na zwierzętach w sklepach zoologicznych, ale nigdy nie znalazłam takiej odpowiedniej ryby. Metoda ta jest dosyć pracochłonna. Leczenie trwa miesiąc i wymaga tego, to jest stara japońska metoda, więc tutaj nie ma filtrów i też nie wyobrażam sobie, jakby to miało być z filtrem. W każdym razie jest napowietrzacz i codziennie są podmianki 100%, codziennie się daje nowe leki. Znaczy to nie są leki, to jest naturalny środek, ale nie znalazłam w internecie żadnego potwierdzonego przypadku, który by był wyleczony tą metodą. Oczywiście metoda szeptana, jedna pani drugiej pani powiedziała, że to działa i ta pani mówiła, że na pewno działa, a znowu jakaś inna pani próbowała i jednak nie działa, więc mieszane uczucia. Chciałam po prostu też sprawdzić, ale Big Mac musiałby siedzieć w 60 litrach, bo tyle mogłabym w stanie ogarnąć codziennie te podmianki i tak dalej, więc byłoby mu ciasno. Po drugie, siedziałby sam, on jest bardzo towarzyską rybą, on bardzo lubi kontakt z innymi rybami, zresztą jak każda welonka, ale też przeżył straszną miłość i zawód miłosny też do persymony. Powiem wam, że nigdy nie widziałam go takiego szczęśliwego i zakochanego w jakiejś rybie. Persymona zresztą odwzajemniała jego uczucia i też używała go trochę jako GPS-a podczas karmienia, bo persymona była prawie totalnie ślepa, więc trzymała się Big Maca i jak Big Mac coś jadł i miał pełną buzię i nie mógł zjeść, to ona wtedy jadła. Później wyćwiczyłam persymonę, że karmiłam ją jednak z ręki, tak nam było łatwiej i no niestety jak już była całkiem wytresowana, to niestety dopadła ją kostia i
Niestety Persymona się z nami pożegnała i Big Mac to strasznie przeżył. I mi się wydaje, że to się tak właśnie zbiegło z tym momentem, kiedy on przestał walczyć tak jakby i że się poddał i że tak właśnie leży do góry brzuchem, więc może on się poddał, ale ja się nie poddałam. Jesteśmy tutaj dzisiaj i mam nadzieję, że uda mu się pomóc i odzyskać wiarę w życie. Minął już tydzień od badania, który spędziłam na poszukiwaniach odpowiedzi i zastanawianiu się nad tym, jak najlepiej pomóc Big Macowi i czy w ogóle mu pomóc i czy da się jeszcze coś zrobić. Sama procedura prześwietlenia wyglądała tak, że niestety musiałam go zostawić na chwilę i wszedł z panią doktor do środka. Udało się zrobić 2 zdjęcia, jedno od boku i jedno od góry. Na tych zdjęciach widać, że jego pęcherz pławny jest bardzo powiększony i też nie widać drugiej komory. Wprawdzie na zdjęciu z boku można by się doszukiwać, że coś tam widać, ale na zdjęciu z góry absolutnie nie. Tutaj macie dla porównania, jak wygląda taki pęcherz pławny prawidłowy. To jest zdjęcie pożyczone z Pinteresta od dawniej Solid Gold. Ogólnie rzecz biorąc, to daje nam 2 opcje. Widzimy, że sama budowa jest nieprawidłowa. Oprócz tego ta główna komora jest bardzo powiększona, znajduje się tam za dużo powietrza. Chociaż objawy Big Maca nie wskazują do końca jednoznacznie na to, że problem jest tylko i wyłącznie z za dużą ilością powietrza w pęcherzu pławnym, którą można by było odpompować, ale on bardzo często też leży na dnie do góry nogami, więc gdyby to było tylko za duża ilość powietrza, to on prawdopodobnie dryfowałby cały czas na górze. Big Mac po wizycie u weterynarza bardzo słabo to przeżył w ogóle. Widocznie było za dużo stresu, bo zaczął się coraz bardziej pokładać, stał się strasznie markotny i smutny. 2 dni właściwie przeleżał. Wstaje na jedzenie i też je bardzo ładnie, chociaż też nie widać, żeby się prawidłowo wypróżniał. Obserwuję tą kwestię i ogólnie widać, że on tak jakby troszkę stracił wolę walki. W międzyczasie ja próbowałam się kontaktować z różnymi weterynarzami, specjalistami nie tylko w Irlandii, bo w Irlandii napisałam do jednej pani, ona się bardziej zajmuje zwierzętami egzotycznymi, ale ryby też obejmuje jej specjalizacja. Nie dostałam żadnej odpowiedzi, próbowałam się dodzwonić. Rozmawiałam z weterynarzami z Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Australii. No niestety nie mam za dobrych wieści i też to, co oni proponują, to my już dawno temu robiliśmy, czy typu zmiana diety, antybiotyki, kąpiele w soli Epsom i tak dalej. Nie mam też nikogo, żeby się ewentualnie spróbował podjąć tej procedury, bo też nie mogę nigdzie zawieźć Big Maca. Sama mogłabym spróbować odciążyć trochę ten pęcherz pławny i troszeczkę powietrza wypompować, tylko że jest to niestety procedura bardzo inwazyjna i bardzo łatwo można się pomylić. Można uszkodzić nerwy, bo trzeba się przekuć długą igłą w głąb tego pęcherza. Natomiast komplikacje mogą być takie, że ryba może osiąść całkiem na dnie jak kamień. Też dokopałam się do badań naukowych właśnie na rekinie, który przeszedł taką procedurę profesjonalnego weterynarza i niestety, ale i tak procedura się nie powiodła i ryba zmarła. No i też właśnie nawet jeśli to byłby tylko przypadek tego, że mamy za dużo powietrza w pęcherzu pławnym, to może nawracać, więc trzeba też tutaj ocenić, jakie jest ryzyko i jakie mogą być potencjalne benefity. Wydaje mi się, że Big Mac jest bardzo słaby i też zastanawiam się, czy eutanazja nie będzie najlepszą dla niego opcją. W tej chwili jeszcze walczy, ale też widzę, że on słabnie, po prostu nie rusza się, nie ma radości z życia. Jego jakość życia oceniam na bardzo słabą. Jedyne, co go motywuje, to oczywiście jedzenie, jak to Big Mac. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy wszystkie zasoby, żeby mu pomóc i teraz to jest tylko podtrzymywanie go przy życiu, taka opieka paliatywna, ale też smutno na niego patrzeć, kiedy on nie jest sobą i te zdjęcia, które widzicie na Instagramie, że on pływa, no to jest 5 minut w ciągu dnia, jeśli nawet nie 2 minuty, a większą część czasu po prostu leży albo w jednym, albo w drugim rogu akwarium. Łypie oczkami, jest świadomy tego, co się dzieje, widać, że podąża oczami na przykład za mną, czy za innymi rybami. No i też myślę, że nadszedł ten czas, kiedy trzeba podjąć ostateczną decyzję, która to będzie eutanazja. Na potrzeby edukacyjne, takie stricte edukacyjne, chciałabym nagrać taki filmik, jak odbywa się sekcja zwłok, bo chciałabym też zobaczyć, jak ten pęcherz pławny wyglądał na żywo. No i nie wiem, czy go wstawiać tutaj na YouTube'a, czy nie, bo też nie chcę sobie robić fejmu na śmierci mojego przyjaciela. Zresztą każdy wie, jaką ja mam więź z Big Maciem i jaki on zawsze był dla mnie ważny. Nie wiem jeszcze, czy wstawię. Jeśli uznam,
uważam, że to jest materiał wysoce edukacyjny i że komuś może pomóc w leczeniu pęcherza połownego, a także powiedzeniu sobie, że to już jest ostateczna decyzja, że jednak taka ryba nie funkcjonuje, nie rokuje na poprawę. Jeśli komuś pomogłoby to właśnie podjąć takie kroki, które są radykalne i są trudne i smutne, to wiadomo, ale to też nie są samolubne, tylko znowu kierują się tym dobrem ryby. Widzę też, że Big Mac zaczyna chyba pojawiać się infekcja bakteryjna tam w miejscach, w których on po prostu leży i dotyka zarówno dna, jak i przy brzuchu. Tam czasami przy filtrze leży i ociera się, więc myślę, że dzisiaj albo jutro najpóźniej zrobimy taką eutanazję, gdyż nie chcę dopuścić do tego, żeby rozwinęła się tutaj infekcja bakteryjna, bo wiadomo, że będzie to jeszcze bardziej skazywać go na cierpienie i walkę, a skoro Big Mac ma już kilka różnych problemów, to jedyna opcja, którą teraz widzę. Warto też powiedzieć, że jego kształt się strasznie zmienił. Zobaczcie, tutaj są filmy, kiedy Big Mac do mnie przyszedł. Jak widać, był okrągły, miał wyraźnie zaznaczony garb, miał o wiele krótszy ogon, który był postrzępiony i teraz ten jego ogon zrobił się strasznie długi i strasznie ciężki i widać te mięśnie, które trzymają ogon, też oklapły na dno i jego kształt wygląda taki bardziej jak fantail, jest taki spłaszczony, troszkę schudł też, co się oczywiście nie dziwię. On w ogóle zaczął mi chudnąć podczas już na początku roku, kiedy mieliśmy te problemy z pasożytami. Nigdy potem już nie wrócił do takiego swojego całkiem kuleczkowego kształtu. A raczej właśnie został taki dosyć szczupły. Oczywiście próbowałam się też skupiać tutaj na diecie. Próbowałam też odstawić repaszy, nasze jedzenie żelowe, myśląc, że to może nam pomoże, że jednak to jedzenie mu nie służy. Jednak nie było tutaj żadnej poprawy. Jedyne co to, żeby zaczęły zmieniać kolor i wracać do swoich ustawień fabrycznych. Trochę mu wyjaśniał pyszczek. A moja Sprinkle w ogóle straciła kolory i robi się cała biała, co jest w ogóle śmiesznie, że w tą stronę to poszło, bo ona była w zielonej wodzie i w zielonej wodzie i na jedzeniu żelowym, a teraz jest w czystej wodzie i bez tego jedzenia, więc myślę, że to jest główny faktor, dlaczego tak się dzieje. No nic, no smutne to jest, ale myślę, że to jest ten czas, kiedy trzeba powiedzieć żegnaj przyjacielu i pływaj jeszcze póki nie cierpi aż tak całkiem bardzo. Także nie bójcie się diagnozować swoich ryb i bierzcie za nie odpowiedzialność. Jeśli czasem trzeba im powiedzieć żegnaj przyjacielu, to nie możemy mieć wyrzutów sumienia. Ja też wiem, ile ja próbowałam, ile przez te 18 miesięcy, które on u mnie był, życie toczyło się przecież wokół Big Maca, wokół jego diety, żeby miał wesoło. No i był też gwiazdą internetu. Na pewno myślę, że było mu u nas fajnie. I tego się trzymajmy. No i też nie chcę, żeby właśnie te jego ostatnie dni były niefajne, tylko żeby dalej były fajne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.